Targi TISEC, na których J-Commerce wystawia się od kilku dni, okazały się bardzo ciekawe pod kątem potencjału, jeżeli chodzi o nasze usługi, które od niedawna wprowadziliśmy na rynek, dotyczące Apple Device Management. Spotykamy tutaj duże zainteresowanie właśnie tą usługą. Potwierdza się też informacja i fakt, że dużo firm tutaj pracuje na sprzęcie Apple. Jest to dosyć powszechne, zarówno w firmach, które są finansowe, ale również chociażby produkcyjnych. Mieliśmy okazję tutaj spotkać bardzo wiele osób, które wyraziły duże zainteresowanie poznaniem tego narzędzia MDM dotyczącego zarządzania urządzeniami Apple. Jest bardzo dużo firm, które pracuje na co dzień na MacBookach i sobie to chwali. W większości firmy tutaj nie mają żadnego typowego narzędzia MDM, którego by stosowały do zarządzania tutaj tym sprzętem, więc propozycja nasza w postaci dostarczenia software'u Jamfa wraz z naszymi usługami wydaje się tutaj bardzo trafiona i ciekawa. Myślę, że to nie jest nasz pierwszy raz tutaj, jeżeli chodzi o tą usługę i że dzięki niej będzie tutaj sporo pracy, jeżeli chodzi o klientów, którzy rzeczywiście cenią sobie ten sprzęt z jabłuszkiem. Jest on tutaj bardzo lubiany, rozpowszechniony. Mamy już kilku klientów, którzy umówili się z nami również już tak naprawdę na przyszły tydzień na pokaz techniczny naszych narzędzi, więc zainteresowanie jest dosyć spore. Wiemy też, że strefa rządowa, public tutaj też jest bardzo mocno zdigitalizowana, jeżeli chodzi o Apple. Mają też założenie, że do 2020 któregoś roku chcą się pozbyć zupełnie paper. Wszystko ma być maksymalnie zdigitalizowane i też pracują bardzo dużo na sprzęcie Apple. Zresztą z końcem kwietnia organizuje się tutaj w Abu Dhabi konferencja rządowa dotycząca cyber, też communication i government, gdzie będzie też dyskusja w tym temacie, jak doprowadzić do tego, żeby ten paperless objective został osiągnięty dosyć szybko. Wiemy też, że na pewno używają sprzętu Apple, jeżeli chodzi o MacBooki i iPhony, które tutaj de facto prawie ma każdy, który do nas przychodzi. Myślę, że też dosyć ciekawym faktem jest to, że mieliśmy okazję spotkać w czasie targów nie tylko firmy tutaj z Emiratów czy na przykład Saudi, które używają Apple, ale też dużo firm jest brytyjskich, amerykańskich, holenderskich, niemieckich, które wystawiają się tutaj tak jak my. Na standach już mają MacBooki czy Apple'e, więc to też jest dla nas ciekawy potencjał pod kątem dotarcia właśnie do tych klientów, którzy są w większości firmami IT czy firmami konsultingowymi, które pracują właśnie z tym sprzętem, co dla nas jest ciekawym też potencjałem do rozwinięcia, jeżeli chodzi o nasze usługi, które mogą trafić właśnie do tych odbiorców. Podsumowując, myślę, że nasza obecność i nasze działania tutaj w Emiratach Arabskich mogą się zacząć właśnie od tej usługi Apple, dzięki której możemy tutaj wejść na ten rynek z naszą usługą i zostać marką, która będzie rozpoznawalna i później wejść też z usługami dotyczącymi software developmentu.